To historia jednego z najbardziej rewolucyjnych pistoletów w dziejach. Broni, która zmieniła sposób, w jaki myślimy o konstrukcji, niezawodności i skuteczności. Pistolety Glock to opowieść od skromnych początków w austriackim warsztacie po dominację na światowych rynkach. Jak doszło do tego, że Gaston Glock, łamiąc konwenanse w świecie zbrojeniowym, połączył plastik i stal i stworzył broń idealną? Jak Glock podbił armię, policję i rynek cywilny? Jakie były największe kontrowersje i wyzwania, przed którymi stanęła firma? Cofnijmy się do samego początku tej historii. Gaston Glock. Wizjoner czy pragmatyk? Gaston Glock urodził się 19 lipca 1929 roku w Wiedniu w Austrii. Dorastał w czasach trudnych dla Europy. Jego dzieciństwo i młodość przypadały na lata II wojny światowej oraz odbudowę kontynentu po jej zakończeniu. W tamtych latach Austria, podobnie jak wiele innych krajów, zmagała się z konsekwencjami wojny, a młody Glock, jak większość jego rówieśników, musiał odnaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Początkowo jego ścieżka zawodowa nie miała nic wspólnego z bronią palną. Studiował inżynierię, a następnie rozpoczął pracę jako przedsiębiorca w branży metalowej. W latach 60. XX wieku założył własną firmę Glock KG, która specjalizowała się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i metalu. Na początku działalność firmy koncentrowała się na produkcji komponentów dla innych przedsiębiorstw, w tym na elementach do maszyn rolniczych oraz części do firan i zasłon. W latach 70. Glock rozwinął swoją działalność, koncentrując się na produkcji noży wojskowych dla austriackiej armii. Jego firma dostarczyła noże polowe oraz inne akcesoria dla sił zbrojnych, co pozwoliło mu zdobyć cenne doświadczenie w branży obronnej. Gaston nie miał żadnego doświadczenia w projektowaniu i produkcji broni palnej, choć z perspektywy czasu to właśnie to było najważniejszą cegłą, która wpłynęła na stworzenie jednej z najbardziej kultowej i znanej broni po dziś dzień. W 1980 roku austriackie siły zbrojne ogłosiły konkurs na nowy pistolet służbowy. Broń miała spełniać surowe wymagania, musiała być lekka, niezawodna, mieć dużą pojemność magazynka oraz być prosta w obsłudze i konserwacji. Glock, mimo braku doświadczenia, postanowił wziąć udział w konkursie. Nie mając uprzedzeń ani ograniczeń związanych z produkcją broni palnej, podszedł do tematu innowacyjnie. Zamiast korzystać z klasycznych rozwiązań, rozpoczął proces projektowania od podstaw, starając się stworzyć broń, która spełniałaby wszystkie wymagania nowoczesnego pola walki. W tym celu skontaktował się z ekspertami, żołnierzami, policjantami i specjalistami od broni, którzy pomogli mu zrozumieć, czego oczekują użytkownicy. Pierwszym krokiem było zastosowanie polimerów w konstrukcji broni. W tamtym czasie większość pistoletów jak Beretta 92, Sig Sauer P226 czy CZ75 były wykonane niemal wyłącznie z metalu. Glock postanowił jednak wykorzystać lekkie, wytrzymałe tworzywo do produkcji szkieletu, co uczyniło jego projekt rewolucyjnym. Pozwoliło to nie tylko na zmniejszenie masy broni, ale również na obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie odporności na korozję i warunki atmosferyczne. Myślę, że początkowo taka koncepcja budziła śmiech wśród jego konkurencji, a na pewno nikt nie brał Glocka poważnie. Do dziś, mimo rozwoju pistoletów z plastikowym szkieletem, możemy spotkać się z opinią, całkowicie niesłuszną tak swoją drogą, że metalowe pistolety są bardziej wytrzymałe. Drugą kluczową cechą nowego pistoletu był prosty mechanizm działania. Glock postawił na nieskomplikowany system spustowy typu Safe Action, o którym opowiem później. Rozwiązanie to nie wymagało stosowania zewnętrznego bezpiecznika. Zamiast tego pistolet posiadał 3 wewnętrzne mechanizmy zabezpieczające, które zapobiegały przypadkowemu oddaniu strzału, ale jednocześnie pozwalały na błyskawiczne użycie broni w sytuacji zagrożenia.
Po miesiącach testów i udoskonaleń w 1982 roku Glock zaprezentował swój pierwszy model – Glock 17. Liczba 17 nie była przypadkowa, był to 17. patent zarejestrowany przez jego firmę. Rezultat? Glock 17 zdeklasował konkurencję, był lżejszy, prostszy, bardziej niezawodny. W 1983 roku austriacka armia oficjalnie przyjęła go na wyposażenie, a wkrótce potem inne kraje zaczęły się nim interesować. Warto również dodać, że nazwa G17 była nazwą międzynarodową i cywilną. Początkowo nazwa stosowana w tym modelu, który został dostarczony do armii austriackiej, to Glock P80. Natomiast z takimi oznaczeniami występował na potrzeby wojska do 1984 roku. W momencie, gdy model trafił do ogólnej sprzedaży, pozostała nazwa G17. Czy między tymi modelami pistoletów były różnice? Owszem, ale były to niuanse. Wczesne P80 miały nieco inny profil zamka, bardziej kanciasty, bez lekkich zaokrągleń, które później pojawiły się w komercyjnym G17, a pierwsze sztuki miały również inaczej wyprofilowane prowadnice na zamku. Do dziś Glock potrafi produkować lekko lub bardziej zmienione wersje względem tych dostępnych dla cywili, specjalnie na potrzeby wojska. Także nie zdziwcie się, kiedy zobaczycie Glocka trzeciej generacji z np. systemem MOS. Imperium Glocka. Po wygranym przetargu dla austriackiej armii w 1982 roku Glock stanął przed kolejnym wyzwaniem. Przekonaniem innych, że jego nowatorski pistolet jest przyszłością uzbrojenia służb mundurowych i cywilów. A fakt, że nigdy nie był żołnierzem, nigdy nie był strzelcem i nie miał wcześniejszego doświadczenia w konstruowaniu broni palnej, nie pomagał mu przebić się ze swoim rozwiązaniem. A dziś Glock to wzór do naśladowania, nawet stanowi wykładnię dla innych konstrukcji bezkurkowych. Sukces w Austrii był dopiero początkiem, już wkrótce zainteresowanie Glockiem zaczęły wykazywać siły zbrojne i formacje policyjne na całym świecie. W 1984 roku model G17 przeszedł testy w Norwegii i Szwecji, gdzie udowodnił swoją niezawodność w ekstremalnych warunkach. W 1985 roku zamówienia złożyły armie Holandii i Norwegii, a rok później pistolet trafił do Finlandii i Szwecji. Prawdziwym przełomem był jednak rok 1986 po tragicznym starciu agentów FBI z uzbrojonymi przestępcami w Miami. Amerykańska agencja rozpoczęła poszukiwania bardziej skutecznej i pojemnej broni, ponieważ do tej pory popularne były 6-strzałowe rewolwery typu Smith Wesson model 19. Glock, mimo że był europejskim producentem i stosował zupełnie nowatorskie technologie, zdołał przekonać amerykański rynek. W 1988 roku pierwsze pistolety Glock trafiły do policji w Stanach Zjednoczonych. Departamenty w stolicach takich jak Nowy Jork i Los Angeles zaczęły rezygnować z rewolwerów na rzecz automatycznego G17. W latach 90. Glock zdobył niemal cały świat. Policja Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Izraelu i Australii wyposażyły się w modele G17, G19 i G22. Jednocześnie broń trafiła do rąk cywilnych użytkowników, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie pojawiły się pierwsze kontrowersje. Glock był tak prosty w obsłudze i tak łatwo dostępny, że stał się popularnym również wśród przestępców. Natomiast pierwsze pistolety Glock trafiły do polskich służb mundurowych w latach 2001-2004 dzięki programowi modernizacji uzbrojenia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej. Hollywood również przyczyniło się do rozpoznawalności Glocka. W filmach akcji lat 90. broń ta pojawiała się niemal wszędzie, od Szklanej Pułapki po Matrixa. Glock stał się synonimem nowoczesnej broni palnej. W 1999 roku świat obiegła plotka, jakoby pistolety Glock były niewykrywalne przez wykrywacze metalu ze względu na polimerową konstrukcję. Było to całkowicie nieprawdziwe. Zamek i lufa wykonane były ze stali, ale mit ten szybko podchwyciły media i politycy. W kolejnych latach Glock wprowadzał nowe modele. Mniejsze wersje jak G26 czy wersje na amunicję troszeczkę większą niż 9 mm, czyli G20 czy G21. Firma stopniowo przejmowała rynek cywilny, oferując pistolety dostosowane do strzelectwa sportowego i do samoobrony.
W 2012 roku na jaw wyszedł największy skandal w historii firmy. Menedżer finansowy Glocka, Charles Ewart, został skazany za próbę wynajęcia zabójcy do zamordowania samego Gastona Glocka. Powód? Miliony dolarów, które Ewart potajemnie wyprowadzał z firmy. Glock, mający wówczas 83 lata, przeżył zamach i odzyskał kontrolę nad swoim imperium. G17 to był dopiero początek. Do 2020 roku na całym świecie sprzedano około 20 milionów pistoletów Glock. Wśród nich najbardziej rozpoznawalnym modelem jest oczywiście Glock 17, który zadebiutował już w 1982 roku. Do 1992 roku sprzedano około 350 egzemplarzy tego modelu w ponad 45 krajach, z czego 250 000 trafiło do Stanów Zjednoczonych. Innym znaczącym modelem jest Glock 19X, wprowadzony na rynek w 2018 roku. W ciągu pierwszych 6 miesięcy sprzedano ponad 100 000 egzemplarzy tego pistoletu, co świadczy o jego ogromnej popularności. Ale Glock to nie tylko G17, ale oferuje szeroką gamę modeli pistoletów dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Przejdźmy sobie przez chyba wszystkie modele. Glock 17. Pełnowymiarowy model kalibru 9x19 mm Parabellum z magazynkiem na 17 nabojów. Glock 18. Wersja Glocka 17 z możliwością ognia ciągłego. Glock 19. Kompaktowy model kalibru 9x19 mm Parabellum z magazynkiem na 15 nabojów. Glock 20. Pełnowymiarowy pistolet kalibru 10 mm auto z magazynkiem na 15 nabojów. Glock 21. Pełnowymiarowy model kalibru 45 ACP z magazynkiem na 13 nabojów. Glock 22. Pełnowymiarowy pistolet kalibru 40 Smith Wesson z magazynkiem na 15 nabojów. Glock 23. Kompaktowa wersja kalibru 40 Smith Wesson z magazynkiem na 13 nabojów. Glock 24. Wydłużona wersja kalibru 40 Smith Wesson z dłuższą lufą dla lepszej celności. Glock 25. Kompaktowy model kalibru 380 auto z magazynkiem na 15 nabojów. Glock 26. Subkompaktowy pistolet kalibru 9x19 Parabellum z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 27. Subkompaktowy model kalibru 40 Smith Wesson z magazynkiem na 9 nabojów. Glock 28. Subkompaktowy pistolet kalibru 380 auto z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 29. Kompaktowy model kalibru 10 mm auto z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 30. Kompaktowy pistolet kalibru 45 ACP z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 31. Pełnowymiarowy model kalibru 357 ZIG z magazynkiem na 15 nabojów. Glock 32. Kompaktowa wersja kalibru 357 ZIG z magazynkiem na 13 nabojów. Glock 33. Subkompaktowy pistolet kalibru 357 ZIG z magazynkiem na 9 nabojów. Glock 34. Wydłużony model kalibru 9x19 mm Parabellum z dłuższą lufą dla lepszej celności. Glock 35. Wydłużony pistolet kalibru 40 Smith Wesson z dłuższą lufą dla lepszej celności. Glock 36. Kompaktowy model kalibru 45 ACP z jednorzędowym magazynkiem na 6 nabojów. Glock 42. Najmniejszy model Glocka, subkompaktowy pistolet kalibru 380 ACP z magazynkiem na 6 nabojów. Glock 43. Subkompaktowy model kalibru 9x19 Parabellum z jednorzędowym magazynkiem na 6 nabojów. Glock 43X. Wersja Glocka 43 z dłuższym chwytem i magazynkiem na 10 nabojów. Glock 44. Model treningowy kalibru 22 LR z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 45. Pełnowymiarowy pistolet kalibru 9x19 Parabellum łączący cechy modeli Glocka 17 i Glocka 19. Glock 46. Model z obrotowym systemem ryglowania lufy opracowany specjalnie dla niemieckiej policji. Glock 47. Wersja wydłużona kalibru 9x19 mm Parabellum z dłuższym zamkiem. Glock 48. Kompaktowy model kalibru 9x19 mm Parabellum z magazynkiem na 10 nabojów. Glock 49. Pistolet typu crossover łączący kompaktowy szkielet modelu Glock 19 z pełnowymiarowym zamkiem i lufą modelu Glock 17.
Występują jeszcze rzadziej spotykane wersje Glocka jak Glock 41 kalibru 45 ACP Longslide sportowy, Glock 40 kalibru 10 mm auto Longslide, ale w wersji MOS, oraz jest cała grupa pistoletów na ciekawą amunicję 45 GAP, a dokładniej modele Glock 37 pełnowymiarowy, Glock 38 kompaktowy i Glock 39 subkompaktowy. Dlaczego amunicja 45 GAP jest ciekawa? Jej pełna nazwa to 45 Glock Auto Pistol. Została wprowadzona w 2003 roku przez Erniego Durhama we współpracy z Glockiem i firmą Spear CCI. Celem było stworzenie amunicji o osiągach zbliżonych do 45 ACP, ale w krótszej łusce, by pasowała do kompaktowych szkieletów Glocka. Niestety nie zdobyła popularności, ponieważ była droższa niż 9 mm czy 45 ACP, ciężko dostępna, a oprócz Glocka nikt nie wspierał tej amunicji i ostatecznie nie przypadła do gustu amerykańskiej policji czy innym agencjom. Powstały jeszcze inne ciekawe wersje specjalne, jak Glock 17L, czyli Longslide w wersji G17, Glock 19X, czyli militarny hybrydowy G19 plus chwyt z G17, Glock 20SF, 21SF, 29SF i 30SF, czyli Glocki z cieńszymi chwytami, tak zwany short frame, i jest jeszcze Glock 30S, czyli zamek z G36 i chwyt z G30. Dodatkowo w 2017 roku wyszły wersje Glocka czwartej generacji z tak zwanym Front Serrations, w skrócie FS, które były nacięciami z przodu zamka do łatwiejszego przeładowania. Następnie dodano to na stałe do Glocków piątej generacji. W ramach wszystkich modeli wprowadzono kolejne generacje, których zmiany dotyczyły każdego modelu w prawie identyczny sposób. Było to pragmatyczne i dla produkcji broni, i dla odbiorcy tej marki. Mówiąc prościej, jeżeli strzelec nauczy się strzelać z modelu G17, równie dobrze poradzi sobie na modelu G19, jak i G49. Dlatego strzelec cywilny bądź jednostka organizacyjna może wyposażyć się w różne modele Glocka, a dywersyfikacja wielu modeli nie zwiększy kosztów produkcji. Glock również w kwestii rozwoju kolejnych generacji zachował swoją prostotę i zmiany między generacjami, mimo że pozytywnie i znacząco wpływały na pracę z tym pistoletem, nie były rewolucyjne pod kątem konstrukcyjnym. W konsekwencji większość elementów, części i akcesoriów jest kompatybilna wstecznie, a nawet kompatybilna w przód. To moim zdaniem również wpłynęło na popularność pistoletu Glock. Wymiana sprzętu na nowe modele lub generacje w ramach organizacji zmniejsza koszty nie tylko treningu użytkowników, ale również obsługi serwisowej czy na przykład wymiany kabur. To na przełomie dekad sprawiło, że producenci akcesoriów mogli pozwolić sobie na zbudowanie ogromnej bazy części, mając klientów wśród właścicieli pistoletów trzeciej generacji, jak i piątej generacji. To samo można powiedzieć w kontekście użytkowników cywilnych, natomiast tutaj dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny aspekt – tuning i kustomizacja na tak ogromną skalę, że dosłownie każdy Glock jest trochę inny, a ilość części dostępnych na rynku jest ogromna. Omówmy szybko wszystkie generacje, tak jak i zmiany dokonane w każdej z nich. Dodam jeszcze bardzo ważną informację. Na strzelnicy FMJ, która od zawsze wspiera moje produkcje, są dostępne wszystkie generacje Glocka, więc jeżeli chcesz samemu przeżyć drogę, jaką przeszedł Glock, to zapraszam Cię do tego miejsca, link w opisie. Pierwsza generacja 1982-1988. Prostota i rewolucja. Pierwszy Glock 17 pojawił się na rynku w 1982 roku i od razu zrewolucjonizował świat broni palnej. Był to pierwszy pistolet wykonany w dużej mierze z polimerów, co sprawiło, że był niezwykle lekki, odporny na korozję i niezawodny w każdych warunkach. A jakie rzeczy zostały wprowadzone w pierwszej generacji? Przede wszystkim gładki chwyt, brak tekstury i ergonomicznych wcięć na palce. Użytkownicy musieli polegać na własnym chwycie, ponieważ chwyt był całkowicie płaski. Brak szyny montażowej. W ówczesnych czasach nie było potrzeb stosowania latarki taktycznej czy laserowego wskaźnika celu. System Safe Action. Bezkurkowa konstrukcja z 3 automatycznymi zabezpieczeniami. Układ pinów Two-Pin System, czyli pierwsza generacja Glocków miała tylko i wyłącznie 2 piny, które utrzymywały mechanizm spustowy i mechanizm powrotny. Lufa poligonalna. Prostota w konstrukcji tylko 34 części, co ułatwiło konserwację. Podstawowy system sprężyn powrotnych, pojedyncza sprężyna powrotna w większości modeli.
Mimo że Glock pierwszej generacji był innowacyjny, użytkownicy zauważyli, że gładki chwyt bywał śliski, zwłaszcza w wilgotnych warunkach. Brak możliwości montażu akcesoriów również stał się problemem w późniejszych latach. Wprowadzono zatem drugą generację, która była produkowana od 1988 roku do 1997 i były to pierwsze ulepszenia ergonomii. Druga generacja Glocka to odpowiedź na uwagi użytkowników oraz rozszerzenie oferty o nowe modele i kalibry. Jakie były najważniejsze zmiany? Dalej był system dwóch pinów. Podobnie jak w pierwszej generacji, konstrukcja nadal opierała się na dwóch pinach, ale poprawiono ich wytrzymałość. Zmiana geometrii komory nabojowej, poprawiono podawanie amunicji i zmniejszono ryzyko zacięć. Wzmocnione prowadnice zamka. Pierwsza generacja miała tendencję do szybszego zużycia prowadnic, dlatego w generacji drugiej zostały one lepiej dopasowane i bardziej odporne na ścieranie. Nowa tekstura chwytu, tzw. pebble finish, zapewniała lepszą przyczepność i kontrolę nad bronią. Zwiększona odporność na korozję. Nowa powłoka zamka poprawiała wytrzymałość broni w trudnych warunkach. Wprowadzenie nowych modeli w różnych kalibrach. Glock rozszerzył ofertę o pistolety kompaktowe i subkompaktowe, takie jak Glock 19, Glock 26 czy Glock 21 w kalibrze 45 ACP. Zmiany w mechanizmie spustowym, poprawiona płynność działania oraz wytrzymałość części mechanicznych. Brak szyny montażowej nadal pozostawał ograniczeniem, ale Glock drugiej generacji był znacznie wygodniejszy w użytkowaniu niż jego poprzednik. Zatem w 1997 wprowadzono trzecią generację Glocka, którą produkowano do 2010 roku i zasadniczo jest to chyba najbardziej znana generacja, nawet dzisiaj, i najbardziej popularna. Tutaj zastosowano już przede wszystkim modułowość i wprowadzono szynę montażową. Przyniosła ta generacja jak dotąd największe zmiany w ergonomii i funkcjonalności broni. Przejście w ogóle w tej generacji było na system 3 pinów. Dodano trzeci pin, który dodatkowo wzmacniał blok spustu i poprawia wytrzymałość konstrukcji, szczególnie w modelach o większym kalibrze jak 40 Smith Wesson, 45 ACP czy 10 mm auto. Poprawiona konstrukcja zamka i prowadnic. Zamki w trzeciej generacji miały wzmocnione prowadnice, co zwiększało ich trwałość i niezawodność. Zmieniony mechanizm igliczny, poprawiono działanie iglicy, co przełożyło się na większą niezawodność. Szyna montażowa Picatinny pozwalała na montaż latarek taktycznych, laserów oraz innych akcesoriów. To był kluczowy krok w rozwoju Glocka, dostosowujący go do nowoczesnych standardów wojskowych i policyjnych. Ergonomiczne wycięcia na palce poprawiały chwyt i kontrolę nad bronią. Nowe wgłębienia na kciuki. Na bocznych ściankach chwytu dodano lekkie wcięcia ułatwiające lepsze ułożenie dłoni. Dwusprężynowy system powrotny w subkompaktowych modelach zwiększał żywotność broni i redukował odrzut. Szyna montażowa sprawiła, że Glock stał się bardziej uniwersalny, ale niektórzy użytkownicy skarżyli się na wycięcia na palce, które nie pasowały do każdej dłoni. Czwarta generacja Glocka była produkowana w latach 2010-2017 i w tej generacji postawiono na jeszcze większą personalizację. Przede wszystkim modułowy system chwytu, czyli możliwość montażu wymiennych nakładek na chwyt, tzw. backstraps, które pozwalały dostosować broń do wielkości dłoni użytkownika. Po drugie, większy przycisk zwalniania magazynka względem wcześniejszych generacji, ale również można było go przyłożyć na drugą stronę i w ten sposób pistolet stawał się dostępny dla osób leworęcznych. Nowy system sprężyn powrotnych. Podwójna sprężyna redukowała odrzut i zwiększała żywotność broni. Nowa tekstura chwytu, Rough Textured Frame. Poprawiona przyczepność, szczególnie w mokrych warunkach. Dostosowanie systemu iglicznego do nowego spustu, poprawiono płynność spustu i skrócono reset. Dzięki tym ulepszeniom Glock stał się jeszcze bardziej uniwersalny i dostosowany do różnych użytkowników. Ostatnia generacja, produkowana od 2017 roku, czyli generacja piąta, to nie tylko szereg zmian w samej konstrukcji broni, ale również nowy design. Przede wszystkim zaczniemy od kwestii braku wycięcia na palce. Dzięki temu chwyt po prostu pasuje do każdej dłoni i problemy, które miały wcześniejsze generacje, odeszły w niebyt. Zaokrąglone krawędzie zamka ułatwiają szybkie dobywanie kabury czy wkładanie do kabury tego pistoletu, natomiast przede wszystkim wpływa to pozytywnie na odbiór broni, bardziej delikatniejszy design. Lufa nowa, Glock Marksman Barrel, nowy profil gwintu, poprawiona celność na dalszych dystansach, ale o lufie pogadamy troszeczkę później.
Wprowadzono również powłokę NDLC, czyli Diamond Like Carbon, która miała zwiększyć odporność na korozję i zużycie, i również o tej powłoce powiemy sobie później. Natomiast kolejną bardzo ważną zmianą to jest w końcu dwustronna dźwignia zrzutu zamka, ponownie ukłon w stronę strzelców leworęcznych. W magazynkach dodano pomarańczowy podajnik, który pozwalał na szybsze sprawdzenie stanu amunicji. Nowy kształt iglicy i bezpiecznika iglicznego, który na pewno miał wpływ na to, jak w tym momencie pracuje spust w Glocku, po prostu pracuje delikatniej. Natomiast ponownie wrócono do systemu dwupinowego, bardzo dobrze, bo to upraszcza całą konstrukcję, ale z takich dodatkowych rzeczy, którą docenią na pewno strzelcy sportowi, to jest wprowadzenie poszerzenia wejścia do komory magazynka oraz całkowite przeprojektowanie systemu spustowego od strony tylniej, czyli tam, gdzie jest cały mechanizm zwalniania iglicy. Wróćmy jeszcze do powłok, ponieważ przez lata Glock stosował proces Tenifer, chemiczne utwardzanie powierzchni stali poprzez nasycenie jej azotem. Dzięki temu pistolety Glock były wyjątkowo odporne na korozję, a ich powierzchnia charakteryzowała się dużą twardością i śliskością. Jednak technologia nie stoi w miejscu. NDLC, Nano Diamond Like Carbon, jest nowoczesną powłoką węglową o strukturze zbliżonej do diamentu. Powstaje ona w wyniku zaawansowanego procesu osadzania w środowisku plazmowym, gdzie atomy węgla tworzą ultracienką, ale niezwykle twardą warstwę na powierzchni metalu. Jest jeszcze bardziej odporna na ścieranie i korozję niż Tenifer, co zwiększa żywotność kluczowych elementów broni. Dodatkowo dzięki unikalnej strukturze molekularnej powłoka NDLC zmniejsza tarcie między współpracującymi elementami, poprawiając ich płynność działania. To przekłada się na większą niezawodność w każdych warunkach, od pustynnych upałów po arktyczne mrozy. NDLC nie tylko chroni, ale także zmienia wygląd. Matowe, ciemne wykończenie redukuje refleksy świetlne, co jest kluczowe w zastosowaniach taktycznych. Glock od lat stosował lufy poligonalne, które dzięki gładkim przejściom między bruzdami zmniejszały tarcie, poprawiały uszczelnienie pocisku i zwiększały trwałość lufy. Były cenione za niezawodność, ale strzelcy oczekiwali jeszcze lepszej precyzji. Odpowiedzią jest Glock Marksman Barrel, nowoczesna lufa łącząca zalety poligonalnego przewodu z wyraźnie zarysowanymi bruzdami. Dzięki bardziej agresywnemu profilowi gwintu lepiej stabilizuje pocisk, co zwiększa celność i zmniejsza rozrzut, szczególnie na większych dystansach. Udoskonalono również koronę lufy, która poprawia równomiernie rozchodzenie się gazów, co dodatkowo wpływa na powtarzalność strzałów. Kolejną mini rewolucją w świecie Glocka było pojawienie się systemu MOS, czyli Modular Optic System. Po prostu możliwość montażu kolimatorów na pistolecie. Przede wszystkim zamek pistoletu posiada fabryczne już wycięcie, do którego można zamocować optykę. W zestawie znajdują się płytki montażowe kompatybilne z najbardziej popularnymi kolimatorami na rynku, a jednocześnie zachowujemy mechaniczne przyrządy celownicze. Standardowe muszka i szczerbina mogą służyć jako zapasowe. Ostatnią nowością, która pojawiła się w Glocku, jest to system Glock Performance Trigger. Pojawiło się to w roku 2023. Ten system zmieniał całkowicie działanie spustów w Glocku. Ale abyście zrozumieli, o co chodzi, opowiem teraz o tym, jak działa spust w Glocku oraz jak działa ten nowy sportowy spust. Niektórzy go nienawidzą, niektórzy kochają, czyli słów kilka o spuście Glocka. Działanie spustu w Glocku jest oparte o system Safe Action. W dużym skrócie system ten posiada 3 niezależne od siebie zabezpieczenia, które całkowicie uniemożliwiają przypadkowy wystrzał, np. podczas upadku albo awarii broni. Zacznijmy od tego, że w Glocku iglica po przeładowaniu jest tylko częściowo napięta. Jej napięcie jest zbyt małe, aby przypadkowo odpalić spłonkę. Jeżeli zaczniemy naciskać na spust, to tak naprawdę naciągamy dalej iglicę. Jednocześnie sprężyna iglicy nie jest sprężyną spustu. To pierwszy system zabezpieczenia. Tu warto dodać, że dzięki temu spust w Glocku ma dużą responsywność, czyli czas powrotu i resetu spustu, co pozwala generować bardzo szybkie splity mimo swojego militarnego charakteru.
Drugą stroną medalu takiego systemu jest fakt, że siła nacisku spustu zwiększa się z każdym milimetrem, ponieważ tak działa sprężyna. Dla strzelca cywilnego może to być minus i dlatego tak wiele osób narzeka na spust w Glocku, ale uwierzcie mi, że to kwestia przyzwyczajenia. Dla funkcjonariusza jest to dobre rozwiązanie, ponieważ daje to poczucie odpowiedzialności za oddanie strzału i niweluje szanse na strzał przypadkowy. Drugim zabezpieczeniem jest charakterystyczny drugi języczek spustowy, który jest po prostu mechaniczną blokadą spustu. Musimy go nacisnąć, aby spust mógł zrobić cały zakres swojej pracy. Wymusza to na strzelcu całkowite położenie opuszka palca na języku spustowym. Ogranicza to szansę na ściągnięcie spustu kaburą lub częścią ubioru. Zatem jak naciskamy poprawnie język spustowy, następuje naciągnięcie iglicy. Na ostatnim etapie procesu wypust na szynie spustu zaczyna wyłączać mechaniczne zabezpieczenie iglicy. Jest to po prostu kawałek metalu, który dopóki nie zostanie naciśnięty, blokuje drogę iglicy w kanale iglicznym. Zatem nawet jeżeli w jakiś sposób iglica bezwładnie cofnie się i następnie pod wpływem sprężyny będzie napierać do przodu, to bez naciśnięcia spustu zatrzyma się na blokadzie i nie nastąpi wystrzał. To trzecie zabezpieczenie. Na ostatnim etapie szyna spustowa po prostu spada w ramach prowadnic układu spustowego i zrzuca iglicę. Następuje reset układu i wszystko dzieje się od początku. Rozwiązanie jest genialne i daje wręcz 100% bezpieczeństwa w praktycznym użyciu broni palnej. Natomiast Glock Performance Trigger zmienia całkowicie mechanizm spustu. W tym wypadku iglica jest już w pełni napięta, a tylko ją zwalniamy, dzięki czemu opór jest znacząco mniejszy i bardziej jednostajny. Jest to rozwiązanie dedykowane dla strzelców cywilnych z naciskiem na zastosowanie sportowe. Takie rozwiązanie jest co prawda mniej bezpieczne, ale w strzelectwie sportowym nie ma to aż tak dużego znaczenia, a jednocześnie tego typu działanie spustu jest stosowane w innych pistoletach bijnikowych. Osobiście wolę oryginalny spust, właśnie ze względu na wspomnianą responsywność, a dzięki ogromnej ilości dostępnych przerywaczy oraz różnych spustów o różnych kątach natarcia jestem w stanie zrobić naprawdę delikatny i krótki spust o małym resecie i świetnej charakterystyce. Glock Performance Trigger jest moim zdaniem rozwiązaniem dla osób, które nie mogą przyzwyczaić się do typowego spustu Glocka, a chcą wykorzystać potencjał tej platformy do dalszego rozwoju lub dostępności do akcesoriów. Każda marka chce mieć swojego Glocka. Pistolet Glock można z całą odpowiedzialnością nazwać najważniejszym pistoletem w historii broni palnej. O jego sukcesie świadczy również fakt, że w ostatnich latach przyciągnął uwagę innych firm, które zaczęły produkować własne modele oparte na jego rozwiązaniach, korzystając zarówno z inspiracji, jak i luk w prawie patentowym. Jednym z powodów, dla których producenci mogą kopiować rozwiązanie Glocka, jest upływ ochrony patentowej niektórych kluczowych elementów konstrukcji. Glock został wprowadzony na rynek w latach 80., a wiele patentów wygasło po kilkudziesięciu latach, otwierając drogę do legalnego naśladowania technologii przez innych producentów. Dodatkowo Glock nigdy nie opatentował pewnych rozwiązań, takich jak charakterystyczny kształt zamka i szkieletu, co umożliwiło innym firmom swobodne wykorzystywanie tych koncepcji. W efekcie na rynku pojawiły się liczne firmy, które bazują na konstrukcji Glocka, oferując zarówno kopie, jak i udoskonalone wersje jego pistoletów. Jednym z najbardziej znanych producentów jest firma Polymer AT, specjalizująca się w zestawach umożliwiających użytkownikom samodzielne składanie broni na bazie systemu Glock. Kolejnym przykładem jest Shadow Systems, produkujący pistolety inspirowane Glockiem. Na rynku można znaleźć również producentów takich jak Zev Technologies, którzy początkowo specjalizowali się w modyfikacjach oryginalnych Glocków, a z czasem zaczęli produkować własne modele bazujące na tej konstrukcji. Podobnie jak Lone Wolf oferuje zarówno akcesoria do Glocka, jak i kompletne pistolety zgodne z jego standardem. Wśród większych producentów jest także amerykański Palmetto State Armory. Stworzył modele, które wyraźnie czerpią z konstrukcji austriackiego pierwowzoru. Pojawiają się również inne firmy, zwłaszcza z Turcji, które już nawet nie inspirują się Glockiem, a po prostu robią kopię 1:1 albo w drugą stronę tworzą zupełnie nowe konstrukcje, sprytnie wkładając w nie mechanizm Safe Action. Kopiowanie rozwiązań Glocka ma swoje uzasadnienie nie tylko prawne, ale także praktyczne. Standaryzacja elementów, kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów i prostota obsługi sprawiają, że pistolety Glock stały się punktem odniesienia w branży. Firmy produkujące klony lub warianty Glocka chcą przyciągnąć klientów poszukujących ulepszonych wersji oryginalnego projektu lub alternatyw w niższej cenie. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do szerokiego wyboru broni bazującej na sprawdzonej konstrukcji, która od 10 lat pozostaje synonimem niezawodności i skuteczności.
Osobiście uważam, że jednak oryginalny Glock jest najlepszy. Wiele firm, nawet tych, które w świecie akcesoriów do Glocka uważane są za jakościowe i chętnie stosuje ich rozwiązania w swoim Glocku, nie poradziły sobie z produkcją samej broni. Ich kopie Glocka są mniej wytrzymałe lub pracują znacznie gorzej. To pokazuje, że kompromisy, które wprowadził Glock, są wyważone i najbardziej efektywne. Glock 19X. Pistolet Glock 19X powstał jako odpowiedź na wymagania amerykańskiego programu Modular Handgun System, którego celem było wyłonienie nowej broni krótkiej dla Armii Stanów Zjednoczonych. W 2017 roku Glock zaprezentował model Glock 19 MHS, łączący cechy pełnowymiarowego Glocka 17 i kompaktowego Glocka 19. Mimo że Glock od lat był uznawany za niezawodnego dostawcę broni dla służb mundurowych na całym świecie, ostatecznie przetarg wygrał Sig Sauer P320, który został przyjęty do uzbrojenia jako M17 i M18. Dlaczego? Decyzja o wyborze Sig Sauera wynikała z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, P320 spełniał wymóg pełnej modułowości, co oznaczało, że na jednej platformie można było łatwo wymienić różne długości zamka, lufy oraz szkieletu, dostosowując broń do różnych ról bojowych. Glock nie przełamał swojej konwencji i nie chciał wprowadzić takiego rozwiązania. Myślę, że łączyłoby się to ze zmianą rozmiarów i kształtu broni, jednocześnie zwiększałoby koszt produkcji. Po drugie, Sig Sauer zaoferował bardziej konkurencyjną cenę, co miało kluczowe znaczenie przy masowym zakupie pistoletów dla całej armii. W przetargach wojskowych często to właśnie koszt odgrywa decydującą rolę, a P320 okazał się rozwiązaniem tańszym przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych. Po trzecie, Sig Sauer posiadał zewnętrzny bezpiecznik manualny, który był jednym z wymagań Departamentu Obrony USA. Glock 19 MHS posiadał wersję z dodatkowym bezpiecznikiem, jednak klasyczne modele Glocka od lat bazowały na systemie Safe Action, który nie wymaga zewnętrznego zabezpieczenia, co również w dużej mierze kłóciło się z ideą Glocka. Sam nie rozumiem potrzeby takiego bezpiecznika, który ostatecznie utrudnia pracę, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Mimo przegranej w przetargu, Glock zdecydował się nie porzucać swojego projektu i w 2018 roku wprowadził na rynek cywilny model Glock 19X. Była to pierwsza wersja Glocka w kolorze Coyote Tan, co od razu wyróżniło ją na tle klasycznych czarnych wariantów. Największą cechą charakterystyczną Glocka 19X jest hybrydowa konstrukcja, łącząca szkielet pełnowymiarowego Glocka 17 z krótszym zamkiem i lufą Glocka 19. W piątej generacji zastąpił go Glock G45, ale o takim rozwiązaniu robiłem już film, właśnie pojawia się zakładka Zapraszam. W 19X pierwszy raz zastosowano inne celowniki, metalowe z trytem. Do tej pory celowniki były plastikowe, bez żadnych dodatków, ale o celownikach za chwilę. Początkowo G19X był troszeczkę generacją 4,5. Posiadał rozwiązania znane z czwartej generacji, ale częściowo wprowadzono już zmiany z generacji 5. Pierwsze modele 19X wychodziły z niezlicowanym zamkiem względem szkieletu, gdzie zamek miał już fazowanie przy otworze lufy, a szkielet jeszcze miał design z czwartej generacji. W późniejszych latach to zmieniono i ujednolicono. Celowniki fabryczne w pistoletach Glock. Dlaczego wyglądają właśnie tak? Od początku istnienia marki Glock jej filozofia opierała się na prostocie, niezawodności i funkcjonalności. Te zasady widać w każdym elemencie konstrukcji, także w przyrządach celowniczych. Fabryczne celowniki montowane w pistoletach Glock są jednym z najbardziej charakterystycznych, wykonane z polimeru o prostym, intuicyjnym układzie, zaprojektowane z myślą o szybkości i skuteczności. Ale dlaczego Glock zdecydował się na plastikowe celowniki, a nie na metalowe? Odpowiedź jest prosta. Koszt, elastyczność i modułowość. Plastikowe przyrządy celownicze pozwalają na obniżenie kosztów masowej produkcji, co jest kluczowe przy dostarczaniu broni dla służb mundurowych na całym świecie. W przeciwieństwie do metalowych odpowiedników, polimerowe celowniki są bardziej odporne na pęknięcia i odkształcenia. W sytuacji upadku broń pozostaje w pełni funkcjonalna. Jeśli celownik ulegnie uszkodzeniu, jego wymiana jest szybka, prosta i tania. Ponadto w plastikowym celowniku nie zejdzie farba lub oksyda i nie będą błyszczeć, utrudniając pracę. Ale Glock to także modularność. Producent doskonale zdaje sobie sprawę, że wielu użytkowników wprowadza własne modyfikacje. Dlatego fabryczne celowniki mają być podstawą, którą każdy może dostosować do własnych potrzeb, wymienić na stalowe, trytowe lub precyzyjne przyrządy światłowodowe.
Jednak najciekawsza w przypadku Glocka jest nie tylko konstrukcja celowników, ale także ich kształt i oznaczenia. Szczerbinka ma charakterystyczne szerokie wycięcie w kształcie prostokąta, a muszka jest stosunkowo duża. Ten układ ułatwia szybkie i instynktowne namierzanie celu, co jest kluczowe w sytuacjach stresowych. Najbardziej rozpoznawalnym elementem fabrycznych przyrządów jest ich oznakowanie. Na muszce znajduje się biała kropka, a na szczerbinie biały prostokąt. Ten system celowniczy, nazywany potocznie Dotted U, został zaprojektowany z myślą o błyskawicznym namierzaniu celu wielkości człowieka. Wystarczy, że strzelec umieści kropkę w prostokącie i celowanie staje się niemal instynktowne. To rozwiązanie różni się od klasycznego układu 3 kropek, stosowanego przez wielu producentów. Glock postawił na prostotę, szybkość, aby broń mogła być skutecznie używana zarówno przez profesjonalistów, jak i użytkowników cywilnych, bez długotrwałego przyzwyczajania się do przyrządów. Plastikowe celowniki w Glocku są często krytykowane. Wielu strzelców wymienia je na bardziej zaawansowane systemy, ale jedno jest pewne, spełniają swoją funkcję. Są proste, skuteczne i zgodne z filozofią Glocka: niezawodność, szybkość i maksymalna funkcjonalność. Ryglowanie lufy. System ryglowania lufy w pistoletach Glock bazuje na klasycznym rozwiązaniu Johna Browninga. Proces ten rozpoczyna się w momencie załadowania naboju do komory. Prostokątny blok ryglowy, znajdujący się na górnej części lufy, zazębia się z oknem wyrzutowym zamka, tworząc solidne połączenie. W momencie wystrzału lufa i zamek pozostają zaryglowane i przesuwają się razem do tyłu pod wpływem ciśnienia gazów prochowych. Po cofnięciu się zamka i lufy o kilka milimetrów, ukośne prowadnice na dolnej części lufy rozpoczynają proces jej obrotu wokół osi kołka poprzecznego, nazywanego również krzywką ryglującą. To powoduje opadnięcie tylnej części lufy, co skutkuje jej odryglowaniem. W tym momencie blok ryglowy wychodzący z okna wyrzutowego zamka, a sam zamek może kontynuować ruch do tyłu, wyrzucając łuskę i napinając iglicę. Pod wpływem sprężyny powrotnej zamek przemieszcza się do przodu, wprowadzając nowy nabój do komory, lufa zostaje uniesiona i ponownie zazębia się z zamkiem, przywracając stan ryglowania. Cały proces trwa ułamek sekundy i powtarza się przy każdym strzale. Charakterystyczną cechą systemu ryglowania Glocka jest brak oddzielnych ryglów i skomplikowanych elementów, co odróżnia go od wcześniejszych konstrukcji, takich jak Colt M1911 czy Sig P220. Glock nie korzysta z oddzielnych ryglów na zamku ani z wahliwego łącznika pod lufą, jak to miało miejsce w klasycznych konstrukcjach Browninga. Zamiast tego wykorzystuje ukośne prowadnice, które są częścią odlewu lufy, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych ruchomych elementów. Innym uproszczeniem jest sposób ryglowania w oknie wyrzutowym zamka. W starszych konstrukcjach, takich jak Colt M1911, stosowano wieloryglową lufę, gdzie ryglowanie odbywało się za pomocą kilku występów zazębiających się z odpowiednimi wycięciami w zamku. Glock uprościł ten proces, ograniczając ryglowania do jednego dużego występu, który współpracuje bezpośrednio z oknem wyrzutowym. Dzięki temu broń jest tańsza w produkcji i łatwiejsza w konserwacji. System ryglowania Glocka cechuje się również większą odpornością na zanieczyszczenia. W klasycznych mechanizmach z lat 80., takich jak CZ75 czy Sig P226, nagromadzenie brudu w mechanizmie ryglującym mogło prowadzić do problemów z odryglowaniem. Glock dzięki swojej prostszej i bardziej otwartej konstrukcji pozostaje niezawodny nawet w trudnych warunkach bojowych. To właśnie te zalety sprawiły, że stał się standardem wśród nowoczesnych pistoletów służbowych i sportowych. Kąt chwytu. Kąt chwytu w pistoletach Glock to jedna z cech, która budzi wiele dyskusji wśród strzelców. Standardowy kąt chwytu w Glocku wynosi około 22 stopni, co odróżnia go od wielu klasycznych pistoletów, takich jak modele 1911 czy Beretta 92, które mają bardziej pionowy chwyt oscylujący wokół 18-19 stopni. Aktualnie kąt 22 stopni stosuje się w takich pistoletach jak P99, HK-VP9, Steyr M9A1, Smith Wesson Military and Police. Warto dodać, że takie rozwiązanie sprawia, że broń jest ergonomicznie dostosowana do naturalnego ułożenia dłoni w trakcie instynktownego celowania, jednocześnie ułatwia szybsze zgrywanie przyrządów i lepszą kontrolę podczas strzelania dynamicznego. W porównaniu do innych popularnych pistoletów, takich jak Sig Sauer P320 czy CZ, Glock wymusza nieco inne ułożenie nadgarstka. Osoby przyzwyczajone do bardziej pionowych chwytów mogą początkowo odczuwać trudności w precyzyjnym celowaniu, ponieważ broń naturalnie kieruje lufę nieco wyżej. Rewolucja, o której nikt nie myślał, a każdy chciał.
Choć Glock przyzwyczaił nas do niewielkich zmian i bezkompromisowego podejścia względem swojej konkurencji, to czasami wprowadza małe rewolucje jak MOS, Performance Trigger, a teraz ACAT Combo, realizowane z inną znaną marką urządzeń optoelektronicznych, czyli Aimpoint. Dzięki uprzejmości sklepu Caliber otrzymałem taką sztukę na testy. W momencie montażu tego materiału zacząłem robić również oddzielny film, gdzie więcej opowiem o tym modelu, ale już dziś powiem w kilku zdaniach, o co chodzi z tym pistoletem. Po prostu Aimpoint przeprojektował swój kolimator Acro, aby móc zastosować go bezpośrednio na pistolecie Glock. Glock natomiast dostosował swój pistolet tak, aby ten kolimator zamontować w sposób niezwykle pewny i stabilny przy pomocy nakładki blokującej od góry kolimator na zamku. Dzięki tej współpracy mamy jakość Aimpointa w kolimatorze skrojonym idealnie do kształtu pistoletu. Nie ukrywam, to łechczy moje poczucie estetyki i uważam, że to połączenie jest niemal idealne. Ale więcej opowiem na kolejnym filmie, dlatego aby go nie przegapić, zostaw już dziś subskrypcję. Równocześnie Glock przygotował model Hunter, tak jak 19X przełamano czarny kolor, choć tym razem postawiono na głęboką oliwkę. Wygląda to po prostu bardzo estetycznie i liczę, że w przyszłości powstanie więcej takich wariacji kolorystycznych prosto z pudełka. Hunter ma również zaczep na końcu zamka do pewniejszego chwytu i powiększony zrzut zamka. Model jest głównie przeznaczony dla myśliwych i zwiększa komfort pracy w rękawiczkach. Podsumowanie. Moja przygoda ze strzelectwem zaczęła się od Glocka. Choć miałem w ręku wiele różnych pistoletów, to właśnie z Glockiem biłem swoje rekordy. To z niego potrafię strzelać najbardziej intuicyjnie. Mimo że przez swoją prostotę i brak diametralnych zmian na przestrzeni lat wiele osób uważa, że Glock jest nudny, przewidywalny, to jest coś wyjątkowego w tej konstrukcji, która sprawia, iż mimo że chciałem nieraz zmienić platformę i używać innego pistoletu, to i tak, jak strzelec marnotrawny, wracałem do Glocka, ponownie ciesząc się ze swoich wyników. Żaden inny pistolet nie daje mi takiej pewności i kontroli jak Glock. To nie tylko broń, to narzędzie, które rozumiem i które robi swoją robotę. Natomiast w ciągu ponad 4 dekad Glock udowodnił całemu światu, że minimalizm w konstrukcji może iść w parę z doskonałą funkcjonalnością. To broń, która nie wymaga zbędnych komplikacji, działa zawsze, niezależnie od warunków, w których jest używana. Od pierwszego modelu Glock 17 po najnowsze generacje i specjalistyczne warianty, producent nieustannie rozwija swoje technologie, dostosowując je do współczesnych wymagań. Wycięcia w zamku, modułowe konstrukcje, powłoki ochronne, wszystko to sprawia, że Glock pozostaje nie tylko ikoną broni palnej, ale także, o ironio, symbolem innowacyjności. Niezależnie od tego, czy używany jest przez operatorów sił specjalnych, funkcjonariuszy, policji czy entuzjastów strzelectwa sportowego, Glock to legenda, która trwa. I jedno jest pewne, ta historia jeszcze się nie kończy.